15, 24, 12 sztuk. I 24 V, okay. tak. I każda ta, bo to są dokładnie 2,2 V, no, każda ta cela, to ona ma ile amperogodzin? O Jezu, nie pamiętam, ale 800 ileś, tak? Nie, my mamy 950 albo 1000. Tak? Tak. Coś koło tego. 950 chyba. Okej. W tej chwili to jest falownik, tak? Nie, tutaj. To jest prostownik. To jest prostownik? Tak, to jest prostownik 100 A, bo tyle nam bierze jednostka. 45, a drugie jest 65 chyba, nie, tak? to jest 25 A 25. A to ma chyba 35 albo no, coś poniżej 40. Aha. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam miejsce jak mało które można powiedzieć śmiało, że jest totalnie poza siecią. Czy tu da się żyć bez płacenia rachunków? Myślę, że nie do końca, aczkolwiek na pewno warto dzisiejszy odcinek obejrzeć z tego względu, że on będzie niezwykły, a rozmawiamy, słuchajcie, witam Wojtka. Uszanowanie. Wojtek jest kapitanem. Tak? Tak, oczywiście. Tak. I teraz tak, ja nie będę chciał zdradzać moim widzom na samym początku, gdzie jesteśmy, co to za miejsce i tak dalej. Wiemy już, że to jest jacht najprawdopodobniej, no bo kapitan, tak? Tak. I teraz tak, pytanie, skąd macie prąd? No, prąd mamy jeżeli stoimy przy nabrzeżu, to mamy z nabrzeża, przypinamy się kablem tutaj do sieci energetycznej maryny, a jeżeli jesteśmy w morzu albo nie ma możliwości podłączenia się z lądu, to działamy z dwóch agregatów. Mamy jeden agregat 25 kW, drugi 45. Są dwa potężne agregaty, które zasilają ten okręt. 25 kW jest jeden, a drugi 45. No to naprawdę tutaj już możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy najprawdopodobniej na niemałej jednostce. No, może wygląda z zewnątrz na trochę mniejszą, natomiast no, jest to na warunkach pełnego statku. No. O, okej. A teraz tak, dobrze? Okej. My sobie tutaj zaczynamy, słuchajcie, zaglądać, bo okazuje się, że jesteśmy w trakcie serwisów. Także nasi stali widzowie czują już wagę tutaj tych przewodów. O, ciepłe. Co tu się dzieje? Mamy tak, 60 A, 24 V. Ok. W tej chwili to jest falownik, tak? Nie, to jest prostownik. To jest prostownik? Tak, to jest prostownik 100 A, bo tyle nam bierze jednostka. Okay. No, oczywiście w maksymalnej wielkości. I tutaj ten prostownik służy, bo to jest prostownik do naładowania 3 akumulatorów 950 Ah. I to jest w tym momencie, jeżeli nie chodzimy na agregatorze, nie jesteśmy podłączeni z lądu, to w tym momencie idzie zasilanie z akumulatorów, bo to jest jeszcze trzecia opcja. I tutaj te są 3 akumulatory hotelowe, bo to jest 950 Ah w 3 celach, po 4 ogniwa, czyli mamy 12 ogniw. Tutaj mamy akumulator rozruchowy do silnika, okay. A tutaj z boku są 2 akumulatory do jednego agregatu i drugiego. Aha, tutaj one są schowane. A, tak. te czarne tutaj, tak? Tak, to jest osłona, tam one sobie siedzą. Okej. Tutaj? To są, no właśnie, tutaj poprosimy kolegę, to nam jeszcze podpowie. Tutaj mamy pod tą częścią podłogi, tak? Akumulatory rozruchowe do agregatów. Tam jest jeden agregat ma na 12 V rozrusznik, drugi ma na 24. Są tu 3 akumulatory. Tak, pod tą pokrywą, bo tu nie będziemy podłogi zdejmować. Dobrze, okay, pod tą pokrywą są akumulatory rozruchowe silnika głównego, a tu jak zdejmiemy, bo jedna klapa jeszcze jest otwarta, to są
akumulatory bytowe. To tak mniej więcej wygląda. I to są 3 cele. Aha. I to razy 3. Aha, okej. I one w tym momencie są podłączone jakby taka reanimacja, regeneracja, odsiarczania akumulatorów. No i tu mamy połączony plus, no a minus idzie tam na koniec, nie linii, nie? Żeby było 24V, nie? Dobrze, okej. Czyli łącznie razem one są spięte w systemie 24V. Tak, to jest 24V. Dobrze. Czyli te 12 akumulatorów to jest 24V, nie? Dobrze, okej. I tutaj mamy tak, to są cele pojedyncze, tak? Czyli to są 2V. Tak. Tu mamy tak, Tak, 2, tak, tak. 4, 6, 8, 12 8, sztuk. 16, 24, 12 sztuk. I 24V, Okej. tak. I każda ta, bo to są dokładnie 2,2 V, No, każda ta tak, cela, tak, tak. to ona ma ile amperogodzin? O Jezu, nie pamiętam, ale... 800 ileś, tak? Nie, my mamy 950 albo 1000. Tak? Tak. Coś koło tego. 950 chyba, 950, jak dobrze pamiętam. Okej. No. Tam przed chwilą chyba nawet tutaj kapitan mówił, także... 950 to jest. Okej. Dobrze. A pytanie mam takie. Większy, Moment. on ma prądnicę 30 parę, 35 albo po 40 kW. Aha. I drugi jest zatrzymany 25 kW, nie? Okej. One są w obudowach, pracują. Moment. To jest ten, Tu jest ten mniejszy, to tak? jest ten mniejszy, tak jest. Aha, to jest taki maluszek. Tak, i tu jest prądnica. Aha, tu jest prądnica. Dobrze. Tabliczka znamionowa. To jak ktoś może sobie pauzę zrobić i może poczytać trochę. Tutaj chyba kapitan mówił, że to jest 45, a drugi jest 65 chyba, Nie, tak? to jest 25 kW. A, 25. A to ma chyba 35 albo no, coś poniżej 40. Aha. Okej. To jest silnik główny, no to tam też nic ciekawego. John Deere, to też jest John Deere, a to jest Kubota, nie? Kubota? Tak, to jest Kubota, czyli no tam, na ile nawet można by chyba tu będzie na manowskim filtrze, moment jest tam manowski. Aha. Nie, to gdzieś musiał, z drugiej strony leży. Gdzieś będzie, coś takiego tam. Okay. V2203, a tych oznaczeń nie pamiętam, ale to, czyli taki silnik jak z maszyn rolniczych. Okej. Ten też zresztą. I ten też. Okej, a tutaj mamy John Deere'a, czyli można powiedzieć, że marka znana niejednemu rolnikowi Tak jest. i tym, którzy lubią niezawodne maszyny. Tak jest. To dobry silnik, ten też dobry, ten dopiero uruchomiony, ale to jest japoński silnik, to się nie ma co stać, stary diesel. Dobrze, pytanie jest takie, ile to pali? Godzina? Ten pali niecałe 5. 5 na roboczą godzinę. Tak, na roboczą godzinę przy obciążeniu około w granicach 10 do 15 kW, nie? Jak jest jakby obciążenie, a ten pali około 7, nie? 7, no może mniej, może więcej, coś około 7. Czyli duży silnik zawsze proporcjonalnie trochę mniej paliwa pali. Więcej, inaczej, jakby byśmy wyliczyli jednostkowe zużycie paliwa, to ten będzie palił mniej, ponieważ on pracuje w większym zakresie, inaczej, bo normalnie silnik jest konstruowany po to, żeby pracował około 80-85% mocy nominalnej. Skoro on ma 25 kW, a pracuje na tych powiedzmy 12, 10, 12, 15, to pracuje na około połowie. A skoro ten ma 35 albo 40, to pracuje na 30-40%. Czyli jakby jednostkowe zużycie paliwa na ilość wytworzonej energii jest większe. Czyli lepiej, żeby silnik był mocniej powinien być obciążony około 80-85%, nie? Czyli wtedy będzie najbardziej wydajne. Jednostkowe zużycie paliwa będzie najmniejsze. Okej. Najmniejsze. Jednostkowe zużycie. Pytanie mam takie. Tak? Jak wy tu ogrzewacie? Bo zimę mamy. Ja wiem, że teraz przy tak, to silniku możemy, jest ciepło, ale... wyżej podejść, bo ogrzewanie to nie tutaj, ale to zaraz Dobrze. wytłumaczymy. Dobrze. Dobrze, idziemy dalej. Ogrzewanie wygląda teraz tak. Okej. Tu jest centrala sterująca ogrzewaniem. Tu jest, to jest sterówka, jak to się w ogóle nazywa? Cockpit? Mostek byśmy to Mostek. nazwali. Mostek, no bridge, jako mostek. To jest centrala jakby sterująca ogrzewaniem oraz klimatyzacją. W tym momencie jest ustawiona na
ogrzewanie. Okej, czyli heating mamy, tak? Tak, tak jest. Dobrze. I teraz tak, tutaj stąd z paneli, ewentualnie można to lokalnie startować, mamy 3 takie unity, 3 zestawy jakby grzejące. Jeden się mieści tam pod koją, Okej. drugi się mieści tam jakby w salonie za szafą, a trzeci się mieści w części działowej też pod koją. Dobrze, bo tutaj jest salon i salon jak gdyby w tej chwili Salon pod salonem w tej chwili tam są te akumulatory, ten sprzęt. Akumulatory, a z boku jest, trochę tu wyżej za szafą jest jeden z tych układów jakby grzejących i klimatyzujących. To jest jedno grzanie, bo to jest grzanie elektryczne, ale możemy... i jeszcze jest drugi układ, jest grzanie spalinowe. Na rufie z tyłu mieści się jakby kocioł. Jest kocioł na ropę. W tym momencie, bo oczywiście glikolem to wszystko tam obsługiwane, czyli jak w domu, centralne ogrzewanie. Tak. W tym momencie jest rozdzielone. Spalinowy kocioł grzeje łazienki, ale jest wyłączony. Sterowanie od niego mieści się tutaj. I on tam po paru minutach będzie startował, się nastawia temperaturę wody jakby, nie? Aha, czyli tutaj jest ciepła woda użytkowa. Nie, to jest ciepła woda do grzania. Do grzania. Użytkowa jest boiler elektryczny też pod podłogą tam. Aha. To jest drugie ogrzewanie. Te ogrzewania można połączyć, czyli zamiast używać elektrycznego grzania można zostawić pracujące wentylatory i użyć grzania spalinowego na cały statek. Tyle, że przy pracującym agregacie, jeszcze nie przy pełnym obciążeniu, jest to nieopłacalne, inaczej jest drożej, żeby pracowały 2 urządzenia. Agregat, który i tak musi pracować, i kocioł, który by jeszcze więcej palił, więc grzejemy elektrycznie, nie? Po prostu grzejemy z prądu. Każde pomieszczenie ma sterowanie, wybór temperatury i tak dalej oraz siłę nawiewu. Okej, czyli mamy... W każdym pomieszczeniu. Dobrze, czyli... bo teraz tak, chciałbym zrozumieć zasadę działania tego ogrzewania. To jest tak, to jest typowa grzałka elektryczna, przez którą przechodzi powietrze i to nagrzewa, czy jest woda nagrzewana? Woda jest nagrzewana. Woda jest nagrzewana i dopiero z dmuchawy jest zdejmowane. To jest tak, jakby było centralne ogrzewanie. Ktoś po prostu dołożył masę na jednostkę, zamiast zostawić tylko grzanie elektryczne. Grzana jest woda, tak. To nie jest jak farelka, tylko normalnie jest grzana woda i dopiero... I przez tą grzaną wodę, przez te, nazwijmy to taki tam, nie wiem... Wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła i ten wymiennik ciepła jest studzony powietrzem, a jednocześnie to ciepłe powietrze jest wyrzucane i ciepłym powietrzem Tak, a do tego jest jeszcze, jeśli by studzone elementy są wodą, jest pompa pracująca, nie wiem czy ona jest tutaj... Na tym panelu nie, ona jest sterowana automatycznie albo tam ręcznie, z tego jest, ona teraz ma mniejsze znaczenie, ale jeśli będzie pracowała klimatyzacja, odbiera ciepło pompa wody. Te wyloty są lewa burta z przodu, z dziobu są 3 wyloty od tych 3 unitów. I to jest chłodzenie, tak? Co to odbiera ciepło i chłodzi te jakby klimatyzatory i odwrócone klimatyzatory, bo to tak działa. No, ona w tym momencie chodzi w trybie manualnym, cały czas pracuje, możemy to przerzucić w automatyczny, ona się będzie załączała w razie potrzeby, nie? Ona się mieści w części dziobowej, pod podłogą, wyloty z lewej burty. Czyli to jest pompa ciepła wodna. Można by tak powiedzieć, tak. Klima i odwrócona klima. No. Dobrze, bo tutaj jak gdyby nasi widzowie uwielbiają wszelkie techniczne rozwiązania, a tutaj u Was niewątpliwie jest to zaimplementowane na jednostce pływającej. Łódka jest dosyć, jeśli chodzi o to, zaawansowana i wyposażona dobrze. Poza tym jest jeszcze jeden cały unit, on jest w tym momencie odłączony, osobny też jest i klima, i ogrzewanie jest osobny zupełnie, on się mieści pod kanapą tutaj w salonie, to jest, ale on w tym momencie jest niepotrzebny, no nie potrzebujemy, nie ma minus 20, żebyśmy tu musieli nie wiadomo co robić, ale latem będzie pracował, no bo klima będzie ciepło, jest potrzebna. Będzie ciepło, tak jest. Jest potrzebna. Poza tymi 3 unitami to on też będzie pracował jako 4. I on jest tu też połączony razem tu z systemem, tu też jest kawałek klimy. On jest w tym momencie jest wyłączony, jego sterowanie on ma w środku, lokalne, ale centralnie jest sterowany tam z salonu. Teraz tak, bo ja specjalnie tutaj nie pokazuję naszym widzom, gdzie jesteśmy, na jakiej jednostce, tylko na razie chodzimy sobie wewnątrz w środku, bo to jak gdyby chcę ich troszkę tutaj zaskoczyć w tym wszystkim. Tak. Ile osób może przebywać na tej jednostce? Zgodnie z dokumentacją i rejestracją jachtu jest zarejestrowany na 12 osób i to jest podzielone
w ten sposób, że jest 8 pasażerów i 4 osoby załogi, obsługi załogi, powiedzmy. Aha, czyli 4×8, czyli 4 osoby to jest Załoga? kapitan i... Kapitan, czy tam nazwijmy to kapitan, oficerowie, jakieś tam osoby techniczne do Tak. obsługi, a 8 to są pasażerowie, czyli jakieś nurkowanie, nie nurkowanie, pasażerowie. Pasażerowie. Tak. Dobrze, okej. Teraz tak, rzeczy, które tutaj są prześliczne, piękne drewno. Tu ja specjalnie może celowo tutaj poodbija się trochę w tym świetle. Naprawdę, no jednostka jest przepiękna, przezacna. Ja gratuluję w ogóle pływać na takiej jednostce, bo to jest jednostka, która wzbudza nieprawdopodobną sensację, gdziekolwiek się nie pojawi. Ja tak się domyślam. Tak, też słyszałem, jak płynęli tu z Holandii, że gdziekolwiek by nie stała, łódce robią zdjęcia. Jest dosyć ciekawa, jest dużo klasyki, łódka nie jest super stara, to jest 82 rok, ale jest dużo klasyki i w żaglowaniu, i w budowie, i w linii, i w wykończeniu. Do tego jeszcze można dodać maszty, są drewno. Full drewno, bomy, gafle, wszystko drewno. To jest no coś ciekawego. Ktoś te 40 lat temu miał wizję, żeby coś takiego zbudować no to w takim klasycznym wydaniu. Tutaj po zdjęciach starszych widać wszystkie, tak jak są tutaj kabestany, czy te wszystkie stójki, wszystko kiedyś było mosiężne. Tak. Ktoś miał wizję, żeby to unowocześnić. Aha. Jak się komuś podoba, to się podoba, jak nie, to nie. O, tak jak tu były, mosiężne, tak jak jest poler, tu wystaje końcówka polera. A, okej. Wszystko było kiedyś mosiężne. Tak, i wszystkie ramki, wszystkie okienka były... zapalimy światła na pokładzie. Wszystko sterowane automatem, no, z paneli. Dobrze. I teraz, teraz z paneli idzie, tak? Czy jak to Tak, wygląda? no wszystko tak sterowane. Tak samo światła nawigacyjne, układ klimy, zasilania, silnika głównego, pompy, wszystko, automat i tam systemy alarmowe i tam poziomy zbiorników. Okej, teraz tak, pytanie mam takie, jakbyśmy mieli to przełożyć tak, nie wiem czy to tak się liczy w przypadku jachtów na dom. Normalny dom jednorodzinny ma powiedzmy 100 metrów kwadratowych. A taka jednostka przelicza się to na metry kwadratowe, czy jak można by było powiedzieć? Jaki to jest powierzchni tutaj? Oj, nie wiem, Piotr, jak to się przelicza? Nie wiesz, nie? Na metry kwadratowe, jakbyśmy chcieli to przełożyć na dom jednorodzinny. Jak porównując nie da to? się chyba tego porównać. Ile tu może być? 100, 150 metrów kwadratowych, 200? Ze 100 będzie, Ja myślę, że 150. 100-120 metrów kwadratowych mogłoby być. Tak? Wewnątrz, w środku. Tak, Wewnątrz. wewnątrz, no pokładu nie liczymy. A właśnie, tu już się od razu jak gdyby zapytam jeszcze, skorzystam z okazji, jeżeli tylko można. Jakiej długości jest ta jednostka? Jak to się liczy w ogóle? To, bo wiem, że ja kiedyś pływałem takiej 12 metrów. Ona miała troszeczkę 12 tam z kawałkiem, ale to jest rejestrowana do 12 metrów i tak powiedzmy pływałem, korzystałem z czegoś takiego. To ile to ma metrów? No mamy tutaj są takie 31 to jest całkowita długość, czyli taki jakby od najbardziej wysuniętej części na rufie do najbardziej wysuniętej części na dziowie, czyli bukszprytu, to jest 37 metrów, ale na linii wodnej jest 22 metry. Czyli to, co jakby ta odległość, którą byśmy mierzyli po kadłubie, który dotyka wody, nie? 22 metry. To możemy już sobie szybko wyobrazić, że powiedzmy ciągnik siodłowy z przyczepą ma 12 metrów, jak ciągnie. To jest taki znormalizowany. A tutaj mamy 20 parę po linii, na linii wody. Na linii wody. I 30... Tak, jeśli żeglowałeś wcześniej, to prawdopodobnie były to jakieś jednostki morskie typu, nie wiem, 40 parę stóp, może 50 stóp, tak? No 12 metrów, 12. To moglibyśmy to przełożyć, że to jest razy 2, tak? Aha. Mniej więcej. Mamy około 100 stóp. No. Okej. Dobrze. Długo będzie stała tutaj, bo to też jak gdyby, no właśnie, to jest jak gdyby, domyślam się, że pewnie jest jakiś deadline, tak, czyli ma tutaj jakiś określony tam czas i jest ona w tej chwili przygotowywana do dłuższego rejsu, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, do przeprowadzenia jej do Panamy, później do Australii. Okej, czyli Panama, później Australia. Tak, naszym etapem jest Panama i planujemy tam dotrzeć w ciągu takie minimum to jest 45 dni, ale zakładamy, że to może być do 2 miesięcy. Też i 2 miesiące, także to jest ten czas, kiedy nam się pojawimy prawdopodobnie. No a teraz faktycznie przygotowujemy ostatnie takie już rzeczy przed samym wyjściem, żeby mieć pewność, że na wodzie to będzie bezpiecznie przede wszystkim. Lepiej się dobrze przygotować niż naprawiać się po drodze.
No tak, tak. Lepiej poczekać, sprawdzić. A wszystkie osoby w ogóle można powiedzieć, że na jachcie, bo ja to tak przynajmniej z praktyki wiem, no to praktycznie można powiedzieć, że poza umiejętnością nawigowania, żeglowania i wszystkim, i pierwszej potrzeby, i wszystkim, co jest tylko możliwe, to dodatkowo są po prostu złote rączki. No tak, jak załoga jest ograniczona, więc jakby każdy musi posiadać umiejętności z różnych dziedzin, tak? Więc jak na przykład nasz mechanik jest dobrym mechanikiem, a przy okazji jest dobrym żeglarzem. Tak? Trzeba się uzupełniać. Nawzajem się uzupełniamy. Może być tak, że ktoś jest świetnym nawigatorem, a przy okazji doskonale gotuje, więc jakby te umiejętności niespecjalnie żeśmy tutaj szukali, żeby każdy miał dwie, bo kapitan tak dobrał sobie załogę, żeby te funkcje zostały podzielone, ale dobrze jakby każdy, no, tak wszechstronność jest promowana tutaj. I ekipa musi być zgrana, dosyć zgrana, bo to jest ważne. No, żeby się nie pozabijać. My nie jedziemy na tydzień, tylko być może na 2 miesiące. Aha. No trzeba się jakoś zgrać. Nie było konfliktów. No, znaczy, ja tutaj mam doświadczenia tylko takie, że byłem w jednym ciągu, powiedzmy, na wodzie, tam powiedzmy 2 noce, czyli tam ileś 10 godzin, powiedzmy, tak? Nie cumując nigdzie i przybijając do portu. Natomiast no tutaj, jeżeli już mówimy o tym, że... Bo domyślam się, że pewnie przez Wyspy Kanaryjskie, tak? Wylatujecie? Tak, Kanaria jest ostatnim naszym takim portem pewnym, który będzie przed ruszeniem na Atlantyk. No być może będzie potrzeba jeszcze Azory, bo będziemy w tamtą stronę jechać, ale Wyspy Zielonego Przylądka, przepraszam, ale plan jest taki, żeby z Kanarów przelecieć przez Atlantyk i tam już później złapać jakąś pierwszą karybską wyspę, czy to będzie no prawdopodobnie Grenada. No więc ten odcinek zajmie nam około tam 2 do 3 tygodni. 2 do 3 tygodni. Tak, myślę, że gdzieś w środku, między 2 a 3. Okej, to fajna przygoda. Znaczy w ogóle wasze życie to jest przygoda. Tak jest, nieustający pasmo sukcesu. Ale jestem w ogóle niezmiernie, w ogóle wam dziękuję, jestem wam bardzo wdzięczny, że pozwoliliście nam wejść tutaj i że zechcieliście nam odpowiedzieć na kilka pytań, bo niewątpliwie to jest dla mnóstwa osób takie możliwość zerknięcia trochę przez ramię, komuś, tak trochę w czyjeś życie jak gdyby wejść i zobaczyć, jak żyją ci ludzie, którzy po ileś miesięcy na wodzie spędzają. Proponujemy spotkać się jeszcze raz po naszym dotarciu już do celu, wtedy będą opowieści już z rejsu, one mogą być dużo ciekawsze. Co się zepsuło? Także też tam było miło, pozdrawiamy i ja muszę uciekać. Tak. Super, super. Cześć. Do miłego w takim razie. Dzięki. A ja bym poprosił kolegę, jeżeli tylko jest taka możliwość, żeby nam troszkę na zewnątrz coś tam pokazał. Bo ja powiem ja byłem tymi wszystkimi po prostu tutaj tym sprzętem na zewnątrz, łącznie z tymi wszystkimi prochowcami, tymi zakryciami i tak dalej. No po prostu jest tak pięknie po prostu. Co jest, możemy pokazać. Tak? Jak coś tam jest podświetlone, super, albo może jak da radę włączyć, żeby pokazać jak to wygląda. Zaraz to ogarniemy. Sekunda reorganizacji. Dobrze. Bo to koc, nie? Roboczy. Dobrze, ale wiecie co, słuchajcie, my tutaj jeszcze, zanim wyjdziemy na zewnątrz, to ja chciałem koniecznie pokazać wam, naszym widzom, przykładowo, jak wygląda toaleta na takim jachcie. Sobie zerknijcie, tutaj mamy prysznic, tak? O, tu mamy prysznic. Wysokość około 1,90 m, tak przypuszczam. Może być tak. O, słuchajcie, jesteśmy, tak? Ale tu pięknie, no słuchajcie, no powiem wam, że... Zimno w nogi marmury, nie? Tak, ale autentycznie, słuchajcie, to jest kamień tutaj. To jest kamień. A biorąc pod uwagę, że na statku liczy się waga, to możemy już się domyślić, ale spójrzcie drzwi. No, słuchajcie, ja jak oglądam takie rzeczy, to się po prostu aż rozpływam. A na statku w ogóle, no to poza królującym drewnem, można powiedzieć, że jeżeli spotykamy kamień, to znaczy, że już mamy do czynienia... To znaczy, że nie liczymy się z wagą, tylko to jest prestiż. Okej. Tak. To teraz idziemy na zewnątrz i pokażemy wam, wyszliśmy na zewnątrz, rzut okiem, proszę bardzo, zobaczcie sobie, spójrzcie jak to wygląda, no po prostu, nie bardzo wiem, co mam powiedzieć tutaj. Linia piękna, nawiązująca bardzo dużo do klasyki, jak na łódkę 40-latkę, to jest 82 rok, dużo klasyki, piękna linia, piękne drewniane maszty, elegancko pochylone do tyłu ze stęgą, też drewnianą, bomy gafle, wszystko drewno, niestety teraz pod pokrowcami, elegancka rzecz, prosta w obsłudze, kliwry na rollerach hydraulicznych, też elegancko, 2 osoby do obsługi, nic więcej. Piękna łódka,
Z racji tego, że jest to rysunek holenderski, rysunek wykonania niemieckie, ona powinna chodzić na żaglach bardzo ładnie. Nie mieliśmy jeszcze okazji sprawdzić w pełni tych możliwości, ponieważ jakby kończymy... Przejmujecie jednostkę. Przejmujemy jednostkę i kończymy pewne tam prace porządkowe, remontowe, porządkowe. Okej, tak. to co, idziemy na pokład, Możemy tak? wejść na pokład, nie ma Super, problemu. a właśnie, a tutaj jeszcze rzut okiem, bo my skąd, jak się tutaj poznaliśmy, słuchajcie, my jesteśmy tam w oddali, pozdrawiamy Lamarę, korzystamy z biura na wodzie, o, domy na wodzie i dzięki temu można powiedzieć, że tak po sąsiedzku się... No, tak. To co, idziemy i zobaczymy, byśmy sobie pooglądali, także pozdrawiamy ekipę z Lamarę, dzięki Wam bardzo z tego względu, że to dzięki Wam tutaj mogliśmy naszym widzom pokazać coś tak pięknego. Słuchajcie, wchodzimy na pokład w takim razie. O. Wchodzimy, O. no już dobrze. Proszę, mamy pokładowe pieski i Od czego lecimy. chcemy zacząć? Od dziobu. Tak, chyba tak. No. Tak. Od końca. Moment, dobrze, już idziemy. Nie wiem, co tutaj opowiadać, nie wiem, raczej pytania Dobrze. zadawać. Dobrze, okej. Co tutaj jest w ogóle? Bo to Teraz mi... tak, Tutaj. od dziobu mieścimy tak, jest Moment, o. od dziobu bukszpryt. Pierwszy, powiedzmy, cleaver, do dziś mamy spójność, żeby to przetłumaczyć na język polski. Drugi cleaver, winda kotwiczna. W tym momencie jest założony jeden łańcuch, we wtorek około tam godziny 10 rano będzie drugi łańcuch. A to jest do kotwicy? Do czego Tak jest ten jest, łańcuch? to jest łańcuch kotwiczny tutaj. Znaczy to jest kabestan, to się tak kiedyś nazywał kabestan kotwiczno-cumowniczy, to się tak nazywało, czyli może spełniać obie funkcje, ponieważ tego możemy używać do cum, tego do łańcucha. Tu jest sprzęgło, więc albo używamy do lin, albo do lin do cum, albo do kotwicy. Teraz tak, tutaj mamy, to jest jakby taka pierwsza zejściówka, to jest do tej części załogowej, czyli do tych 4 osób. Aha, czyli tutaj to jest jak gdyby To jest osobna, zejściówka, tak? To jest osobna. zejściówka, Aha. a tutaj po bokach Czyli to można powiedzieć, że to jest takie mieszkanie dla 4 osób osobne, tak? praktycznie osobne, oczywiście, że jest połączenie dołem, ale w razie co jest wyjście tutaj i to też pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Aha. Wszystko jest jakby wykonane w drewnie, nie chcemy tu zdejmować tych pokrowcy z racji zimy i tak dalej, wszystko jest mniej więcej w takim wykończeniu, w takim stylu, czyli trochę machaniu, trochę tiku. Czyli na Panamie będzie odkryte. Myślę, że to będzie odkryte, jak przejdziemy Zatokę Biskajską. Aha. To poodkrywamy. Teraz tak, tutaj się jeszcze mieszczą pod pokrowcami bakisty, czy tam różnego rodzaju schowki. Okej. Teraz tak, nie wiem, no to tu mamy tam fokmasz i tak dalej, takie pierdoły. Jednostki jest wyposażona, nie wiem w ile, ale coś około 15 kabestanów elektrycznych, czyli linie musimy wybierać ręcznie, podnosimy i chodzi, nie? Aha. Tak, automat. Co tu mamy? Tu są kolejne świetliki do kolejnych kabin. Oczywiście nikogo nie ma, więc jest wszystko pokażone na dole. Aha. Butle, nurkowanie. Tak, butle do nurkowania jest, butli jest 10, a sprzętu mamy 5 albo 7 sztuk do zestawów do nurkowania. Na rufie też mieści się kompresor do napełniania butli. No, jest wszystko pochowane. Okej. Czy wszyscy, którzy są na załodze, można powiedzieć, że mają uprawnienia do nurkowania? Nie, to Nie. raczej będzie robione w ten sposób, że ewentualnie będą jakby kursy do nurkowania dla tych tak zwanych pasażerów. Okej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Równocześnie też miło mi jest przedstawić Wam tak wspaniałą jednostkę i mieć możliwość, żeby nagrać materiał, pokazać coś, co niewątpliwie jest też swego rodzaju przykładem na to, że ten off-grid niekoniecznie musi być zawsze związany z lądem. Trzymajcie się w takim razie i zapraszam na kolejne odsłony. Do miłego, trzymajcie się, cześć, hej.